Привет, меня зовут Никита Турик, я с Киева. Уже 6-й год живу в Кракове. Учусь в университете Ягеллонском на факультете миграции международная и политология. Cześć, nazywam się Nikita Turik, jestem z Kijowa. W Polsce już mieszkam około 5 lat. Studiuję na Uniwersytecie Jagiellońskim, a dokładnie politologię i migracje międzynarodowe. Mam polskie pochodzenie ze strony ojca, pradziadek był. I jedyne miejsce w Polsce, gdzie był kierunek biochemii, to był Krakowski Uniwersytet, a dokładnie Uniwersytet Jagielloński. Ale na początku mi to trochę nie poszło i zdecydowałem, że pójdę na jakieś bardziej nauki humanistyczne, społeczne i poszedłem, 2 lata temu zdecydowałem, że pójdę sobie na migracje międzynarodowe, a w tym roku już dodałem sobie politologię, więc dlatego Polska. No i jeszcze mi pasuje bardzo, jakby to powiedzieć, pasuje dla mnie mentalność ludzi, dla niektórych, nie wszystkich. Wiadomo, że wszędzie ludzi podobnie, ale niektórzy ludzie są spoko, naprawdę. Lepsi nawet niż na Ukrainie, których spotkałem już. Bez przesady. Jeszcze lubię bardzo polską kulturę, bo gram na pianinie, gram Chopina sobie. Tak. No, więc dlatego. Tak jak mam teraz kartę stałego pobytu, to zostaję jeszcze w Polsce nie wiem na jaki okres czasu, bo nie będę robił żadnych planów na przyszłość. No, nie wiem, bo na przykład jak zaczynamy robić jakiś plan na przyszłość, to całkowicie wszystko się zmienia na odwrót i dlatego nie robię żadnych planów, ale tak, mi się da, ale nie będę mieszkał w Krakowie na 100%. Raczej się przemieszczę do Warszawy, pojadę. Tam jest lepiej. Bardziej czuć teraźniejszość, futuryzm ten. Bo Kraków to jest spoko, oczywiście, XIX wiek to fajnie, wspaniale, ale może 1 rok, 2, ale już jestem tu 5, także trzeba zmienić trochę miasto na jakąś bardziej teraźniejszość. No to było około 10, nie, pierwszy raz przyjechałem do Polski, kiedy miałem 10 lat, to było 12 lat temu. To było świetnie, naprawdę mi się spodobało. Myślałem, że to jest cała Polska to jest zamek. Taki ogromny zamek z tymi z krzyżakami i z Lego. Bo wtedy jeszcze zacząłem kolekcjonować Lego i mi się spodobała bardzo Polska. Ale trochę nie podobała mi się pogoda cały czas. Przez cały czas padał deszcz. Tyle. Jeśli brać porównania i w ogóle światopogląd, który miałem jaki miałem wtedy, kiedy miałem 10 lat, to Polska była naprawdę dla mnie takim państwem europejskim, serio, zachodnim. Bo na przykład jeśli jedziesz nawet do tego Lwowa, który Polacy uwielbiają po prostu, Lwów, nie ma tam niczego takiego zachodniego, no serio, nie ma. No widać, że tam jest inna w ogóle cywilizacja, przestrzeń cywilizacyjna, no. Stąd to nas patrzenia. No i z prawosławiem to widać. Niby tam, wiadomo, że tam była Polska wcześniej, potem to się zmieniło, ale Polska, dla mnie to było pierwsze takie państwo europejskie, które już świadomie zobaczyłem, zaobserwowałem świat zachodni. Myślałem, że to bardziej miejsce jest romantyczne niż na początku. Serio. Myślałem, że jeśli tu się urodził Chopin, to ma być takie miejsce, że wszędzie masz jakąś inspirację wszystkiego. Ale jak się okazało, to jest miejsce kościołów i w ogóle takich kamienic i tyle. I to trochę nawet czasami ciśnie. Jeszcze dodać pogodę, która wiadomo jaka, deszcz, przez cały dzień leje deszcz. To trochę nie jest romantycznie, mi się wydaje. Potem tak w sumie jak myślałem na początku, tak jest. Się przyzwyczaić do Krakowa. Ponieważ porównując Kraków i Kijów jest bardziej większy, może 5 razy czy 4 razy większy od Krakowa. A Kraków jest taki malutki, wszystko jest blisko i nie ma gdzie pójść. No tak, serio,
takiej odległości, bardzo krótkiej, to mi się nie podobało, bo czuję się nawet trochę jak w takiej miejscowości jakiejś dłuższej. No nieprzyzwyczajony jestem, bo jestem z dość dużego miasta, ze stolicy i tu nagle tak musiałem zmienić całkowicie tryb życia. Na takie spokojne, bo po 6 godzinie prawie niczego nie działa. To dla mnie było zaskoczenie, serio. W sobotę, w niedzielę niczego nie działa. Dlatego musiałem trochę się przyzwyczaić, że trzeba kupować wcześniej wszystko, przed godziną 6. No, szczerze mówiąc, to wcześniej byłem takim trochę geekiem. Przez cały czas siedziałem w domu, zbierałem Lego sobie, coś tam czytałem, Star Trek oglądałem, science fiction czytałem Isaaca Asimowa. A kiedy przyjechałem do Polski, to już takie dorosłe życie po prostu. Ale nie miałem tego wcześniej, bo miałem 17 lat. Tak nagle zmieniłem też życie. Musiałem to wszystko sobie gotować, szukać mieszkania potem, ale całkowicie mnie zmieniło po prostu i patrzenie na świat też. Już ten romantyzm po prostu był zabity przez rzeczywistość, przez realność. Szanować inne kultury na przykład, jak minimum, że istnieją państwa heterogeniczne, pomimo homogenicznych jak Polska, gdzie prawie 100% obywateli to narodowości polskiej i że jeśli na przykład idziesz na ulicę, to nie wolno od razu bić albo dawać pierdol za to, że na przykład mówisz w innym języku, jak ja. Szczerze rozmawiałem przez telefon ze swoją babcią. W języku rosyjskim powiedział, ty kurwa, coś tego rodzaju. I to nie wolno tak robić. Istnieje wielu języków, tysiące języków w świecie. To nie warto, żeby obrażać ludzi albo bić. Właśnie tego trzeba się nauczyć. I to właśnie jest chrześcijaństwo. Że musisz być chrześcijaninem i nie zabijać innych i nie bić. Nie przeszkadzać żyć innym. A to trochę jest taka hipokryzja właśnie w Polsce, że niby katolicy, że niby wierzący, ale na przykład innym mogą zaszkodzić. To właśnie tego nie lubię. Więc trzeba się uczyć być tolerantnym do wszystkich. Jeśli brać pod uwagę na przykład starsze pokolenia już mojej matki, to mają taki stereotyp, że Polacy to są handlarze, że cały czas handlują, i próbują jakoś, nie wiem, okłamać. Ale to trochę już matka zmieniła o tym, właśnie pokolenie matki zmieniło o tym właśnie myślenia. A wśród młodych to już nie ma żadnych prawie stereotypów, bo to wszystko jest na nowo i jak wiadomo na nowo to nie ma żadnych stereotypów, serio. Inwigilacja. To jest śmieszne słowo dla mnie. Pierogi ruskie oczywiście. I tyle. Serio. Ale tak osobiście wolę jakieś jedzenia takie bardziej dietetyczne, bo bardzo tłusta jest kuchnia. Polska jak ukraińska. Nie lubię tego, serio. Potem boli żołądek mocno. Serio. Wódkę jeszcze, jeśli można liczyć do tego. To dobra potrawa. Albo jakaś marcheweczka, wiśnióweczka, to lubię. Jak pierwszy raz w życiu mogłem sobie normalnie pogadać o Empedoklesie, o Platonie, o Arystotelesie i to nikt się nie śmiał po prostu, tak na przykład w moim kraju. Ja tak nie wiem jak to wyszło, ale teraz już jest lepiej oczywiście, że kultura trochę wyrosła na Ukrainie, w sensie taka społeczna, a jak przyjechałem do Polski, to miałem 14 lat i to było dla mnie szok, że na przykład mówię goście tam o Platonie, tak lubię to, przeczytać sobie tam goście o czymś jeszcze. Dla mnie był to szok, to było bardzo przyjemnie spotkać takiego człowieka, który mnie rozumie po prostu i potrafi po prostu, jakąś konwersację spotkać. Właśnie to było pięknie. To było, że na przykład wieczorem szedłem, nie pamiętam gdzie to było dokładnie już, i jakiś gość powiedział, że jestem cwelem. Ponieważ miałem czerwoną koszulkę i pomarańczowe spodnie. I on powiedział, że jestem cwelem. Mówię, dlaczego jestem tak? Dlaczego powiedziałeś? Bo jesteś
tamtej. Mówię, no dobra, dodałem tam, pogadamy. Potem otrzymałem, trochę mi pobili, ale też dałem. No, wiadomo, oczywiście. I to było takie nieprzyjemnie trochę, ale no to we wszędzie się zdarza oczywiście. Sobie idioci we wszędzie, to wiadomo. Potem jeszcze było nieprzyjemnie na przykład, jak rozmawiałem właśnie po rosyjsku, to dość często bywało. Na przykład w tym autobusie i ktoś do mnie mówił, spadę do swojego kraju, wyjeżdżę do swojego kraju, Ruska, tam Słocz, tam jeszcze dużo tych przekleństw, ale to też się zdarza, ale to nieprzyjemnie na przykład. Dla mnie to jestem taką osobowością, która o tym myśli i nie lubię, tak do mnie się zwracają. I jeszcze miałem ostatnio taki przypadek, że szedłem byłem w sklepie i podszedł do mnie gość, bo usłyszał, że rozmawiam po rosyjsku, podszedł i pokazał namalowaną tę flagę banderowska, tam czarno-czerwone, tak, i tam w formie wieprza. Jeżeli jest tam w sensie czerwony, niby zakaz jest. Ja mówię, dlaczego mi to pokazujesz? Gdzie jesteś? No nie lubię banderowców. O, to przepraszam pana. No. I to właśnie często też tak się zdarzało. To są spadki, było w przypadku ksenofobii, ale bywa. To musi wyrosnąć po prostu, to wszystko zależy od zarobków w państwie. To wszystko wynika z ekonomii właśnie, z PKB. Jeśli wyrośnie PKB i zarobki ludzi, to nie będzie tych właśnie przesad wobec innych. Szczerze mówiąc, gdzie mi jest wygodnie, tam jest no nie wiem, no tak się... Już nie czuję domu tak naprawdę, ale jeśli na przykład mieszkam w Krakowie przez 7 dni, to już mówię, do domu idę. Jeśli na przykład w Kijowie, to mówię, do domu idę, to znaczy, że w Kijowie wracam do domu, do swojego w Kijowie. Albo, no właśnie tak jest. No. Nie rozumiem tego pojęcia, co to jest dom. Bo dużo się zmieniło, bo jechałem ze swojego macierzystego kraju. No i tyle. Sklepów nocnych. Z dużym wyborem, serio. No bo w Kijowie sporo sklepów. Obok mojego domu tam 5-6 sklepów takich dużych supermarketów, ale hipermarketów. A w Krakowie to tylko alkohol 24. I tyle. I tam nie dużo co naprawdę jest. Najtrudniej było to dla mojego młodszego brata, bo jedynego przyjaciela, którego miał, to ja byłem. A jak się wyprowadziłem, to już nikogo. No, dla niego to było trudne, tak, ojciec, spokój się podobał. No tak, no to okej. Też sobie tam mieszka. Matka trochę też stresowała w początku, mi się wydaje, ale tego nigdy nie pokazywała i nie pokaże. Ale tak w sumie spoko. Wiecie.